Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak zorganizować sobie wakacje miesięczne na Filipinach, tak żeby cały koszt wakacji nie przekroczył 1000 zł za osobę. A na koniec powiem jeszcze, jak najtaniej zorganizować sobie bilety na Filipiny. Zapraszam! Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, ja nazywam się Rafał Baran i od ponad 5 lat mieszkam i pracuję zdalnie z Filipin. Jeżeli interesuje Ciebie temat życia na Filipinach, zapraszam do subskrypcji kanału. Na temat tego, ile pieniędzy można wydać na wakacjach na Filipinach, nie będę z Wami wchodził w dyskusję, bo oczywiście to wszystko zależy od tego, kto jak zamożny jest. Ale ten film jest skierowany dla tych właśnie, którzy nie mają tej dużej ilości kasy, a pomimo tego i tak chcą lecieć na Filipiny i spędzić miło wakacje. Pierwsze i najważniejsze, gdzie będziecie mieszkać? Jeżeli przyjmujemy, że cały budżet na wakacje miesięczne to 1000 zł, czyli to jest około 12 000 peso, to musimy znaleźć coś taniego. Jesteśmy właśnie jednym z takich pokoi. Ten pokój do wynajęcia jest za 5000 peso za miesiąc plus rachunek elektryczny, który w zależności od tego, ile zużywamy klimatyzacji, tyle będzie wychodził. Przeważnie jest to około 1000 peso za pokój miesięcznie, jeżeli używacie tylko wieczorami i sporadycznie klimatyzacji. Jak widzicie, pokój nie jest za wielki, jest łóżko dwupiętrowe. Pokój ma w zasadzie, nie wiem, 4 na 2,5 metra, czyli jest takiej w zasadzie większa garderoba. Dla niektórych może to się okazać śmiesznie, ale to jest standard filipiński. Takie pokoje studenci wynajmują i jest to bardzo tanie. Tak jak wspomniałem, łóżko jest dwupiętrowe, więc jeżeli chcecie współdzielić ten pokój z kimś, co przyjedziecie z Polski, czyli cena końcowa za miesiąc, to będzie 2500 peso plus 500 peso za rachunek elektryczny. To jest naprawdę bardzo niska cena i to wychodzi około 220 zł za miesiąc mieszkania. Dodatkowo jest jeszcze oczywiście szafa w pokoju, jest okno, możecie korzystać z różnych udogodnień. Oczywiście pokój nie ma swojej łazienki. Łazienka jest na końcu korytarzy, w zasadzie jest ich kilka i jest współdzielona z innymi pokojami. Jest ich 10 na tym piętrze. Jest oczywiście jeszcze rooftop, gdzie możecie sobie siąść i odpocząć. Bardzo przyjemnie. A i co najciekawsze, nie musicie płacić za internet. Internet jest wliczony w cenę i jest bardzo szybki, wiem, bo sam z niego korzystam. Te pokoje są akurat do wynajęcia nie ode mnie, ale od cioci Christine. I jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tych pokoi, zapraszam do kontaktu. Jedzenie. Pomimo tego, że zostało Ci jeszcze 9000 peso do wydania, to i tak nie możesz szaleć z wydatkami. Jedyne jedzenie, jakie w zasadzie wchodzi w grę, to jest street food. Street food na Filipinach nie jest drogi. To chodzi o wszystkie takie lokalne restauracje, bary, gdzie bardzo tanio można zjeść. Nie będę ukrywał, jeżeli masz tyle pieniędzy na wydanie, no to musisz pokochać ryż, ponieważ ryż jest bardzo tani na Filipinach i porcja ryżu kosztuje około 10 peso, czasami 12, 14, to w zależności od tego, jaka to jest restauracja, ale przyjmijmy, że 10 peso. Więc tak, jeżeli przykładowo zostało Ci 9000 peso na jedzenie i na resztę wydatków, to na jedzenie możesz przeznaczyć jakieś 150 peso dziennie, czyli 50 peso na posiłek. To jest 3,50 na posiłek. Da się to zrobić, nie będzie to nic rewelacyjnego, ale w takich jadłodajniach filipińskich to Ci wystarczy. Przykładowo, za 50 peso możesz kupić jedną porcję ryżu albo 2 porcje ryżu i coś dodatków, czyli jakieś mięso, jakieś warzywa, jakieś jajko, w zależności od tego, jaka to będzie pora dnia. Nie jest to nic ekskluzywnego, ale da się tak żyć. Filipiński street food nie jest rewelacyjny. W porównaniu do innych krajów azjatyckich jest naprawdę na niskim poziomie. Zresztą każdy to może potwierdzić. Ale tak czy inaczej da się to zjeść. Są potrawy gorsze, są lepsze, więc to już od Ciebie zależy, co sobie kupisz. Za 50 peso moim zdaniem jesteś w stanie wyżyć. Na pewno to nie będzie rewelacyjny posiłek, ale tak jak mówię, ale będzie tani i Tobie wystarczy. 150 peso dziennie przez 30 dni daje nam 4500 peso. Czyli w sumie wydaliśmy już 7500 peso. Zostało nam tylko 4500 peso do wydania, a tak naprawdę mamy tylko nocleg i jedzenie. Transport na Filipinach. Jeżeli do wydania masz tylko 1000 zł na miesiąc, to o swoim prywatnym skuterze możesz zapomnieć. Wynajęcie skutera na miesiąc to jest od 3500 do 6000 peso, w zależności od tego, jakiej to będzie klasy skuter i w jakim stanie. Jeżeli chcesz go wynająć dziennie, no to jest około 350 do 500 peso za dzień. W Twoim budżecie teoretycznie będziesz w stanie może sobie go wynająć 2 razy,
jeżeli będziesz gdzieś chciał dalej pojechać. Jeżeli oczywiście będziesz chciał gdzieś podróżować, czy poruszać się po mieście, no to będziesz musiał korzystać z własnych nóg. Co też nie jest do końca przyjemne, no bo jest bardzo, bardzo gorąco. No trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Najbardziej popularnym środkiem transportu na Filipinach, o czym nie wiadomo czy wszyscy wiedzą, jest jeepney. Jeepney to jest taki naprawdę bardzo stary samochód, jeszcze z czasów II wojny światowej, który kosztuje od 10 do 15 peso za kurs. Do 10 km, tak powiedzmy, przyjmijmy. Więc jeżeli chcesz się dostać z jednego miasta do drugiego, czy gdzieś sobie popodróżować w najbliższej okolicy, na jakieś ciekawe miejsca, no to będziesz musiał wykupić sobie taki bilet w jeepneyu. Życie nocne. Jeżeli twój budżet na życie nocne na miesiąc to 4,5 tysiąca peso, to o dużych klubach czy dyskotekach w Manili albo w Cebu możesz zapomnieć. Tam wejściówka czy drinki są naprawdę bardzo drogie i porównywalne do cen europejskich. Natomiast na twoje szczęście alkohol w normalnym sklepie czy papierosy w normalnym sklepie są bardzo tanie. Butelka rumu kosztuje około 120 peso, czyli to jest niecałe 10 zł, papierosy 100 peso, czyli 8 zł za Marlboro na przykład. Też dla twojego szczęścia, tak, jest akurat w mniejszych miejscowościach, jest bardzo dużo promocji na rum z kolą. Przykładowo w Dumaguete z jednej znanej dyskotece, nie będę mówił jej nazwy, jest promocja, gdzie rum z kolą kosztuje 60 peso, podwójny rum z kolą kosztuje 50 peso, a potrójny rum z kolą kosztuje 40 peso. Więc da się żyć. Podróżowanie po różnych wyspach. Jeżeli przyjęliśmy na samym początku, że wynająłeś pokój na cały miesiąc, no więc raczej możesz sobie odpuścić podróże po różnych wyspach. Oczywiście możesz podróżować po wyspach sąsiednich. Jeżeli ten pokój jest w Dumaguete, o czym wcześniej wspomniałem, możesz na przykład popłynąć na Siquijor albo na Bohol. Promy na Siquijor nie są drogie i w zasadzie w dwie strony zamkniesz się w 500 peso spokojnie, a dodatkowo wypożyczysz tam skuter na jeden dzień za 350 peso. Więc cała twoja dzienna wycieczka tak naprawdę na Siquijor zamknie się w 1000 peso. Jeżeli masz dalej te 4,5 tysiąca peso, czy już 3000 peso, taką jedną wycieczkę czy dwie możesz sobie w miesiącu zorganizować. Wiza na Filipiny. I to jedyna dobra wiadomość w tym filmiku, ponieważ przylatując na Filipiny i spędzając wakacje do 30 dni, dokładnie do 29 dni, nie musisz płacić za wizę. Jest ona totalnie, całkowicie za darmo dla ciebie. Dopiero po tym czasie, jeżeli chcesz zostać dłużej, musisz ją opłacać. Kolejny miesiąc to jest w granicach około 150 zł i tak dalej, ale o tym był już całkowicie inny filmik. I to są w zasadzie wszystkie wydatki, jakie musisz ponieść. Oczywiście zawsze dobrze mieć jakieś rezerwowe pieniądze na wypadek wypadku, czy czegoś innego, nieprzewidzianych zdarzeń losu. Ale jeżeli będziesz oszczędny, to tak naprawdę więcej nie wydasz. Nie wliczałem tutaj żadnych biletów wstępu na wodospady czy na plażę, bo to są akurat przeważnie darmowe rzeczy. Czasami trzeba zapłacić jakiś parking fee, czy ewentualnie wejście, które jest w granicach około 10-20 peso. To są naprawdę małe pieniądze. Dlatego zostawiłem też ten budżet paru tysięcy peso, żeby to już od ciebie zależało, na co je wydasz. Jeżeli ktoś chce spędzić wakacje odpoczywając na plaży darmowej, czy też podróżując po górach, lubi chodzić i nie będzie specjalnie wypożyczał skutera, to naprawdę może ten czas miesięczny spędzić bardzo przyjemnie. Zdaję sobie sprawę, że dostanę bardzo dużo złych komentarzy, że jak to można wakacje na Filipinach spędzić za 1000 zł za miesiąc. No słuchajcie, to są koszty, które ja podałem, to nie są wyssane koszty z palca, to są koszty, które są na dzień dzisiejszy i jeżeli miałbym 1000 zł, to tak pewnie bym je wykorzystał. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście są osoby, których interesuje jakby wyglądały ich wakacje za na przykład 4000 zł na miesiąc. Jeżeli będą takie potrzeby, będziecie chcieli taki filmik, to taki filmik oczywiście też mogę nagrać w przyszłym miesiącu, w przyszłym tygodniu i tam wyszczególnię na co was będzie stać. I tak jak wspomniałem na początku filmiku, sprzedam wam tipa, jak się tanio dostać na Filipiny. To jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy chyba najtańsze rozwiązanie, jakie funkcjonowało i mało osób o tym wie, bo tego wyszukiwarki nie pokazują. A mianowicie, z Polski do Dubaju trzeba się dostać Wizarem, bo on akurat lata z Katowic. Bilety są naprawdę bardzo tanie, można wyrwać naprawdę niezłą promocję, a następnie z Dubaju bezpośrednio do Manili CU Pacific. CU Pacific to jest tania filipińska linia lotnicza i bilety w normalnej cenie chodziły po 8000 peso, czyli 600 peso za 600 zł w jedną stronę, ale wiem, bo mi też się tak udawało, można kupić je nawet o połowę taniej, czyli 4000 peso, czyli niecałe 250 zł w jedną stronę.
To jest naprawdę bardzo dobra oferta. Jako ciekawostka mogę wam też powiedzieć, że ten samolot, który lata pomiędzy Manilą a Dubajem, CU Pacific, ja go nazywam podniebnym autobusem, ponieważ cały samolot jest przerobiony na klasę ekonomiczną. Nie ma tam pierwszej klasy, nie ma tam klasy biznes, jest tylko i wyłącznie klasa ekonomiczna i posiłki, zupki chińskie po 80 peso, czyli po niecałe 5 zł. I to będzie na tyle w tym odcinku. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, proszę zostaw je w komentarzu, a ja z chęcią na nie odpowiem. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam!